Błękitna woda, wszechobecne palmy i różowe flamingi, które spotykamy na każdym niemal kroku. Gmina jest niewielka. Mieszka tutaj zaledwie 20 000 osób. Okej, nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo w takiej sytuacji jestem aktualnie. Dzisiaj dzień na rowerze. Słuchajcie, jeżeli byście się wybierali na Bonaire, to rower jest obowiązkowym. Dzisiaj dzień na rowerze. Słuchajcie, jeżeli byście się wybierali na Bonaire, to rower jest obowiązkowy, można je tutaj wypożyczyć. Nie jest jakoś tragicznie drogo, a są tutaj takie tego typu na przykład drogi, gdzie prawie nie ma ruchu i tam jest piękno, po prostu błękit total morza, a z drugiej strony są saltflats i gdzie żyją sobie flamingi. Teraz nie widać, bo akurat za krzakami, ale generalnie jest bardzo, bardzo ładnie. Tylko używajcie dużo kremu, bo świeci mega słońce, jest w tej chwili 8:30 rano, także jeszcze mega wcześnie, a po prostu jest maksymalnie gorąco. Bonaire to obok Aruby i Curaçao trzecia z wysp ABC. Nie jest ona jednak oddzielnym państwem. Jest oficjalnie zamorską gminą Holandii. Według mnie najpiękniejszą, a z pewnością najbardziej egzotyczną. Zabieram Was dzisiaj na zwiedzanie Holandii na Karaibach. No i korzystając z tego pięknego dnia na rowerze, słuchajcie, zwiedzam sobie południową część wyspy. Tutaj jest kite spot, gdzie sobie ludzie kajtują. Ja niestety nie potrafię. Pokażę Wam, jak Dani, Katy i Heath kajtują, ale to za chwilę. Zostawiłam ich, pojechałam sobie na rowerze. Zwiedzam. Widziałam mnóstwo flamingów, jestem mega zachwycona. Natomiast teraz dotarłam do miejsca, które nazywa się White Slave. Są tutaj takie malutkie domki, w których ponoć mieszkali niewolnicy. Są naprawdę maleńkie. Tutaj jest wejście, maleńkie wejście. Zobaczymy, jak wygląda to w środku. No za wiele miejsca to tutaj nie mieli, słuchajcie, bo ja w kucki wchodzę do środka. Oj, okej. No i tak to wygląda, słuchajcie, no. Jest bardzo, bardzo malutkie. Chaty wybudowane zostały w 1850 roku, w czasach niewolnictwa. Służyły jako miejsce do spania dla niewolników pracujących przy stawach solnych. Sól była i jest do dziś najważniejszym produktem eksportowanym z Bonaire. Niewolnicy mieszkali tutaj w ciągu tygodnia. W każdy piątek po południu szli do wioski Rincon, aby spędzić czas ze swoimi rodzinami. Droga zajmowała im, uwaga, 7 godzin w jedną stronę. W niedzielę po południu wyruszali więc z powrotem do pracy. No i jadę sobie dalej i dotarłam, moi drodzy, do plaży, która ma piękną nazwę i mam nadzieję, że oznacza to, co ja myślę. Uwaga! The Pink Beach, drodzy Państwo. Są tutaj jakieś palemki, ale jeszcze plaży nie widzę, tak więc wspinamy się po tych pagórkach, zobaczymy, czy faktycznie plaża jest pink. Nie wiem, skąd się wzięła nazwa Pink Beach. Ja bym nazwała te plaże raczej Blue Beach, bo po prostu to jest... Ten turbus jest nie do opisania. Ja nie wiem, czy to widać na tym wideo, czy nie, ale... Oh my god! I teraz muszę chyba zostawić mój rower na chwilę i popływać, bo nie jestem w stanie chyba odpuścić. Jeżeli chodzi o pink, to na tej wyspie wszystko jest pink, słuchajcie. Generalnie tak. Przylatujemy na lotnisko, lotnisko jest w kolorze różu i nazywa się Flamingo Airport. Generalnie flamingi są wszędzie, żywe i nieżywe, to znaczy żywe, ale też na przykład chodniki są w kształcie flamingów, są
rzeźby ze śmieci wyłowionych z morza, które są też w kształcie flamingów. Wszędzie są różne pomniki flamingów i tak dalej, także wszystko jest różowe, domy są różowe, także nie dziwię mnie jakoś nadmiernie, że to jest Pink Beach, nawet jeżeli nadmiernie pink nie jest. A tam w oddali widać już Salt Flats. To jest miejsce, gdzie wydobywana jest sól. Znajdują się też tam wysokie, białe piramidy ułożone z soli, a wszystko wokół ponoć jest różowe. Zaskakujący kolor. Po drodze spotykam jeszcze grupę mężczyzn wracających z połowu ryb. W ciepłych, czystych wodach Morza Karaibskiego jest ich mnóstwo. Łowić próbują zarówno lokalni mieszkańcy, jak i turyści. Jest jednak wiele zasad i zakazów. Mieszkańcy Bonaire bardzo mocno chronią swoją wyspę, a szczególnie oblewające ją wody. Może to właśnie dzięki temu kolor, który widzicie, jest tak niesamowicie niebieski. Coś pięknego, aż trudno uwierzyć, że to również Holandia. Zaliczyłam różową plażę, popływałam, przejechałam kawałek dalej, słuchajcie, i dotarłam do tych słynnych Salt Flats, czyli w zasadzie zaraz po flamingu chyba największego symbolu Bonaire. Pięknie, oczywiście na różowo. Cała produkcja soli z solankami, basenami i magazynami zajmuje ponad 13% wyspy i jest jednym z największych takich miejsc na Karaibach. Widzicie te białe piramidy? Każda z nich ma ponad 15 metrów wysokości i zawiera ponad 10 tysięcy ton czystej niemal soli. To wszystko sól oczekująca na transport. Pozyskiwana jest bezpośrednio z Morza Karaibskiego i w długotrwałym procesie odparowywana pod wpływem słońca i wiatru. Trwa to od 10 do 12 miesięcy. Sól z Bonaire eksportuje się do Europy, Azji i Ameryki Północnej. Sól pozyskiwana z morza różni się od tej wydobywanej w kopalni. Jej kryształki są znacznie większe. Tutaj nazywa się je klejnotami słońca. Niezwykłe jest również to, że w stawach solankowych żyją i rozmnażają się krewetki solankowe. Te z kolei są przysmakiem flamingów. Zatem to właśnie dzięki soli Bonaire może poszczycić się największym na świecie sanktuarium flamingów, a my, odwiedzając wyspę, możemy podziwiać te niezwykłe ptaki niemal na każdym kroku. Są one ściśle chronione, podobnie jak inne gatunki żyjące na wyspie. Bonaire jest przykładem miejsca, które bardzo wyraźnie stawia granice i nie pozwala masowej turystyce niszczyć piękna, którym wyspa została obdarzona. Z Salt Flats przenosimy się w laski mangrowe, a tuż za nimi widać już z daleka kajty. Bonaire jest bardzo wietrzną wyspą i odwiedza ją co roku bardzo wielu amatorów tego właśnie sportu. To jeszcze nie wszystko z tej pięknej wyspy. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie niezwykłe zwierzęta można spotkać w tutejszych wodach, a także dlaczego Bonaire jest nazywane Wyspą Osłów, zapraszam do śledzenia kanału. A jeśli film Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie, że to dzięki Wam ten kanał istnieje. Zadzieram kiece i lecimy!